Czy wiecie, że Inferno ma wiele wspólnego z niziołkami? Albo że ta frakcja generuje jednostki w trochę inny sposób niż dotychczas przez nas omawiane frakcje? Na te i inne pytania odpowiem w dzisiejszym materiale. Dzisiaj na ruszt weźmiemy frakcję, która nie należy do najłatwiejszych kwestii rozgrywki. Miasto, gdzie spotykamy się z nowym wymiarem rolnictwa, będącego domem dla istot z piekielnego świata. Frakcji, która nawiązuje do zaklęci 4. poziomu magii ognia. Mowa oczywiście o Inferno. Zapraszamy do kolejnej frakcji w pigułce. Klasycznie też przypominając, powiemy sobie na początku o tle fabularnym, bardzo unikalnym dla Inferno. Następnie przejdziemy do tego, czy da się cokolwiek wykrzesać z diabłów w Heroes 3 z uwzględnieniem Hoty. Pomówimy o inspiracjach z rzeczywistości, by zakończyć na tym, jak Inferno ewoluowało w kolejnych odsłonach serii. W tym segmencie doszukujemy się tego, co o danej frakcji bądź o ich reprezentantach możemy znaleźć przed Heroes 3. W przypadku Inferno jest nieco inaczej, ponieważ nasi ulubieńcy z piekła rodem nie pojawiają się ani w Heroes 1 czy 2, ani w Might and Magic od 1. do 5. części i jest ku temu istotny powód. Mało o tym wspominaliśmy dotychczas w naszych materiałach, ale fabułę całej serii Might and Magic przed rebootem od Ubisoftu możemy podzielić na 3 akty. Pościg za zbuntowanym androidem Sheltemem, trwający od 1. części aż po Dark Side of Xin, czyli 5. część. Każda z nich opowiada o wydarzeniach z różnych miejsc w kosmosie i kolejno mamy Warn 4, Kron, Terrę i Xin z 4. i 5. części. Pierwsze Heroesy opowiadają o wydarzeniach na planecie Enrod, które rozwijają się aż po Heroes 3 Armageddon's Blade. W końcu mamy Heroes 4 oraz Might and Magic 9 Rite of Fate, mające zapoczątkować nową historię w uniwersum starożytnych, lecz nigdy nie było nam dane doświadczyć w pełni tego, co zaplanowali dla nas ludzie z New World Computing. Inferno pełni kluczową rolę antagonisty drugiego aktu, począwszy od Might and Magic 6 The Mandate of Heaven i warto się na tym na chwilę pochylić. Świat Heroesów od zawsze był bardziej osadzony w klimatach fantasy, ale zawsze w tle majaczyło science fiction, będące istotnym elementem fabularnym dla głównej serii. Inferno to nic innego niż przybysze z kosmosu lądujące na Enrod w celu inwazji. Podczas wydarzenia zwanego Nocą Spadających Gwiazd na niebie można było dostrzec ogniste smugi zwiastujące coś złowieszczego. Coś, co dla mieszkańców planety wyglądało jak zły omen, okazało się być statkami Krigan. Jeden znany nam obiekt uderzył w Sweetwater, region na kontynencie Enrod, zrównując z ziemią dom rodzinny protagonistów z Might and Magic 6. Drugi zaś wbił się w Iofol, region zamieszkały przez niziołki na kontynencie Antagaricz, gdzie osadzone są wydarzenia z Might and Magic 7 i Heroes 3. W obu grach z głównej serii przyjdzie nam stoczyć walkę z przeciwnikiem przerażającym, cholernie silnym, na którego musimy się przygotować jako drużyna, korzystając z technologii starożytnych. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o początkach Inferno, to zrobiliśmy obszerny materiał o Might and Magic 6, który serdecznie polecam. Przejdźmy sobie do trójeczki. Inferno. Frakcja z piekła rodem z zamiłowaniem do farmerstwa. Dom, w którym rtęć robi za zapach lawendy, a za oknem słychać trzaskanie batem i widać nagle pojawiające się koziołki pod oknem. To nie jest łatwe miasto do grania w porównaniu do innych. Są pewne taktyki, które sprawiają, że to miasto może mieć szansę na bycie mocnym, ale do tego potrzeba dobrego wyczucia oraz liczenia. Zwłaszcza jeśli chodzi o strategię tzw. farmy demonów z wykorzystaniem umiejętności czarcich lordów. Jest ciekawa, acz wymagająca i potrzeba do niej dobrego zmysłu matematycznego. Można grać także pod zaklęcie Armagedonu, ale tutaj trzeba się trochę nagimnastykować. Z zalet można wymienić fantastyczne jednostki 6. i 7. poziomu, które mogą nieraz wywrócić stolik podczas walki. Ale to wiadomo, jak się dotrwa, by je mieć. Inferno nie jest w topce frakcji, które są pożądane przez graczy podczas rozgrywki. Przez dosyć słabe początkowe jednostki oraz problemy z maną bohaterów na początku,
Oprócz Aidena, który startuje z inteligencją, bardzo utrudniony jest wczesny etap gry tą frakcją. W Inferno mamy dwie klasy bohaterów – heretycy i demony. Najczęstszym pikiem na PvP jest Kalch, startujący z 3 oddziałami gogów. W ostatnim patchu Hoty 1.7.3 weszła zmiana, która zmienia standardowy zakres jednostek startowych z od 4 do 7 na od 5 do 7. Innym wyborem może być również Ignatius ze specjalizacją w ochlikach. Osobiście, jak mam możliwość, to jak się trafi w karczmie Octavia lub Nymus, to daję któreś z nich na maina. Jednak początkowa umiejętność ataku robi swoje. Terenem natywnym dla Inferno jest lawa, nie dająca kar do punktów ruchu, więc swobodnie można latać bohaterami z jednostkami z innych miast. Co ciekawe, według oficjalnych informacji, ze względu na to, że stworzenia z Inferno nie pochodzą z tej ziemi, w ich mieście wznosi się ołtarze, sale, wieże i stosy po to, by przywoływać armię. Innymi słowy, budynki stawiane w mieście nie generują jednostek. One umożliwiają przyzwanie ich z otchłani. Budynkiem świetnie wpasowującym się w ten koncept są wrota wymiarów, umożliwiające teleport pomiędzy miastami Inferno. Taki ekskluzyw portal miejski bez zabierania punktów ruchu. A jeśli uda się zdobyć Grala, to można wybudować bóstwo ognia, dające standardowe boosty oraz te dedykowane do miasta. W tym wypadku powodując, że każdy nowy tydzień będzie związany z chowańcem i chlikiem. A skoro o nich mowa, przejdźmy do jednostek. Chowańce to najsłabsza jednostka w Inferno, często palona przy farmie demonów. Po awansie dostają specjalny skill zwany Channel Magic. W skrócie podwędzają manę od przeciwnika dla głównego bohatera za każdym razem jak wróg rzuci zaklęcie. Ilość zabranej many to 20% z zaokrągleniem w dół kosztu rzuconego spela przeciwnika. Działa raz na walkę. Na korzyść chowańców gra ich przyrost, bo jest ich po prostu dużo, zwłaszcza jak wykupimy narodzisko. Jeśli lubicie te małe bandziorki, to bohaterem specjalizującym się w nich jest Ignatius. Gogi nie są mało subtelną reklamą platformy sprzedającej gry, a w zasadzie jedyną jednostką zasięgową w Inferno. Pod kątem statystyk są przyzwoite. Lepsze na pewno od łucznika z zamku, a w dodatku sporo zyskują przy ulepszeniu. Przed Hotą awansowanie gogów było dosyć ryzykowne, bo Magog atakował obszarowo bez możliwości wyłączenia niektórych jednostek sojuszniczych, jak to ma w zwyczaju Lish, który nie zadaje obrażeń nieżywym jednostkom. Na szczęście Hota zniwelowała część problemu, ponieważ teraz możemy wybrać, czy chcemy atakować kulą ognia, czy strzelić zwykłym strzałem w przeciwnika. Tutaj ważna uwaga, bo przy pojedynczym strzale nadal jest friendly fire, czyli jeśli nasze jednostki nie mają odporności na ogień, a stoją przy przeciwniku, to również dostaną obrażenia. Różnica jest taka, że teraz możemy wybrać, czy chcemy rzucić kulę ognia i wybrać dowolny heks, a nie tylko wrogą jednostkę i rzucić ją tak, by nie zranić nikogo z naszej armii. Dzięki temu usprawnieniu granie magogami stało się praktyczniejsze. Bohaterem ze specjalizacją w magogach jest Kalch. Piekielnie dobra jednostka 3. poziomu. Już pierwsza wersja piesełów jest całkiem mocna i szybka, ale po ulepszeniu, zupełnie jak w przypadku wampirów z Nekropolii, dostajemy jednostkę, która jest jedną z najlepszych spośród tego tieru. I tu też się sprawdzi powiedzenie, że co 3 głowy to nie jedna. Zwłaszcza jeśli chodzi o zadawanie obrażeń. Nasz trójgłowy pupil potrafi zaatakować w tym samym momencie 3 sąsiadujące heksy, a w połączeniu z brakiem kontrataku ze strony przeciwnika tworzy to wyjątkowo nieprzyjemną kombinację. Dla przeciwnika oczywiście. Chociaż piekielne pieski są mocne, to nie znajdują się w mecie PvP. Gdyby zaklęcie błogosławieństwa było dostępne w tym mieście, to możliwe, że wtedy miałyby więcej czasu ekranowego podczas rozgrywek, ale z logicznych względów czar ten jest niedostępny w Inferno. Więc o ile są to solidne jednostki swojego poziomu, to na ten moment jeszcze czekają na swoje 5 minut chwały. Fiona jest największą fanką piekielnego szarika. Demony, pieszczotliwie nazywane koziołkami, to jednostka 4. poziomu, kluczowa w taktyce farmy demonów wraz z czarcimi lordami. Sama w sobie nie należy do przodujących jednostek na swoim poziomie, zarówno wersja podstawowa, jak i ulepszona.
Taki trochę przypadek ożywieńca i zombiaka z nekropolii, gdzie praktycznie przy ulepszeniu dostajemy nieliczne boosty dla danej jednostki. Ale w momencie, kiedy zaczynamy naszą karierę rolniczą, to ta jednostka staje się centralnym punktem naszych wojsk, ponieważ to właśnie one są przywoływane dzięki umiejętności czarcich lordów. I co najważniejsze, przywoływane nie znikają z armii po walce, w odróżnieniu od samonów przywoływanych za pomocą księgi zaklęć na polu bitwy. Bohaterem specjalizującym się w tych jednostkach jest Marius. Czart jest mocną jednostką 5. poziomu. Chociaż nieulepszona wersja nie ma żadnych specjalnych umiejętności, to ma całkiem mocny atak. Warto jednak uważać, ponieważ są dosyć kruche jak na jednostkę tego tieru. Po ulepszeniu nie dostają dużego boosta pod kątem statystyk, ale za to dostają umiejętność czyniącą tę jednostkę często filarem popularnej taktyki podczas gry Inferno. Awansowana wersja czartów, czyli czarci lordowie, to niezbędny składnik farmienia koziołków. Mogą oni przywoływać na polu bitwy określoną liczbę demonów w zależności od liczby samych czarcich lordów oraz HP poświęcanych jednostek. Więc jak się złapie eliksir życia, to żyć, nie umierać. Ewentualnie namiot medyka z pierwszą pomocą w chocie też się nada. Bo aby móc przywołać koziołki, musimy poświęcić stak jednostek w naszej armii. Co ważne, oddział służący za mięso musi paść w całości. Jeśli zostanie choć jedna jednostka, to zamiast plonów mamy nieurodzaj. I nie przesadźcie, ponieważ umiejętność ta działa tylko raz na walkę. I nie wyciśniesz demonów z nieżywych jednostek, więc jak będziesz próbował zmielić żywiołaki powietrza na koziołki, to nie pyknie. Bohaterem od czartów jest Nymus. Asy Inferna. Szybkie, latające, zabójcze i turboskuteczne. Ifryt, nawet bez ulepszenia, potrafi mocno utrudnić życie, zwłaszcza jak jest jednostką neutralną. Jak uderzy, to raz a porządnie. No i ta szybkość. Wraz z awansem, poza standardem, czyli premią do statystyk, to wlatuje również tarcza ognia, która skutecznie odstrasza do wejścia w bezpośrednie szranki z tym zawodnikiem. Nie trzeba jej ręcznie aktywować, działa z automatu, kiedy ktoś zaatakuje Ifryta. Ponadto z awansem zyskuje mocno na szybkości, bo może poruszać się aż o 4 heksy więcej. Lećmy dalej! Sułtańskie frytki Ifryty mają niewrażliwość na magię ognia, co się bardzo przydaje podczas grania pod zaklęcia Armagedon. Dalej, dzięki temu, że nie jest wrażliwy na magię ognia, to nie mają się go czary z tej kategorii, co może dać nam spokój ducha, jeśli ktoś chciałby wyłączyć nam go z gry na jakiś czas za pomocą oślepienia. Co warto wiedzieć, to jak się gra przeciwko fortecy, to Ifryty będą mieć boosta do walki z dżinami, bo się najzwyczajniej w świecie z nimi szczerze nienawidzą, co daje im premię do ataku w postaci zadawania o połowę więcej obrażeń niż zwykle. Bohaterem ze specjalizacją w Ifrytach jest Raszka. Jeden z powodów, dla którego da się grać tym miastem. Diabelnie szybka jednostka 7. tieru, darząca się czystą nienawiścią z aniołami i archaniołami z zamku. Może samymi statystykami nie zachwyca jakoś szczególnie, ale za to szybkość i brak kontrataku to już co innego. Potrafi mocno nabrudzić podczas walki, czyli klasyczne uderz i uciekaj. Przy ulepszeniu zyskuje boost do statystyk oraz lepszy design. Obie wersje mają również zdolność obniżenia szczęścia u wrogich jednostek. W chocie zboostowano tę umiejętność u ulepszonej wersji z -1 do -2. Świetny do kajtowania wrogich jednostek. Co ciekawe, w podstawowym Shadow of Death nie było mechaniki ujemnego szczęścia, wprowadził tu dopiero nieoficjalny dodatek Hota. Bohaterem ze specką w tych jednostkach jest Xeron. Dzięki, że dotarliście tutaj w materiale. Klasycznie będę wdzięczna za każdego lajka, subika czy komentarz, a tymczasem lecimy do inspiracji historycznych. Ogień, chaos i zniszczenie. Te cechy przyświecają Inferno jako frakcji iście piekielnej. Ale co możemy powiedzieć o poszczególnych jednostkach? Chochliki to istoty zakorzenione w europejskim folklorze i tradycjach okultystycznych. Psotne duchy domowe, czasem pomocne, częściej złośliwe, pokrewne niemieckiemu koboldowi czy angielskiemu pukowi. Z biegiem czasu w folklorze uległ demonizacji. Chowaniec natomiast to pojęcie wywodzące się z praktyk czarownic w średniowiecznej i nowożytnej Europie. Był to nadprzyrodzony towarzysz, często przyjmujący postać zwierzęcia lub małego demona, który pomagał w rytuałach i kontaktach z siłami nieczystymi.
Koncept ten też jest popularny w Dungeons & Dragons jako towarzysze magów. Gog i Magog to imiona obecne w Biblii hebrajskiej i Nowym Testamencie jako reprezentanci apokaliptycznych sił wrogo nastawionych do Boga. W tradycji muzułmańskiej Gog i Magog pojawiają się też w Koranie, jako liczna grupa będąca jednym ze znaków końca czasów. W folklorze angielskim z kolei imiona te przeszły reinterpretację. Przedstawiono ich jako olbrzymich strażników miasta Londyn, których figury wciąż są elementem miejskiej symboliki. Cerber ma źródło przede wszystkim w mitologii greckiej, jako trzygłowy pies strzegący wejścia do świata zmarłych. Syn potworów Tyfona i Echidny, pojawiający się m.in. w Eneidzie Wergiliusza i boskiej komedii Dantego. W tradycji nordyckiej jego odpowiednikiem jest Garbr, pies towarzyszący bogini Hel. W folklorze celtyckim i anglosaskim czarny pies, znany jako Black Dog, Barghest lub Black Shag, uchodził za omen śmierci lub ducha opiekuńczego związanego z miejscami przeklętymi, takimi jak cmentarze i rozdroża. Demon to pojęcie o złożonym rodowodzie. W starożytnej Grecji daimones byli duchami opiekuńczymi lub przewodnikami losu, często nie posiadającymi negatywnego charakteru. W tradycjach religii abrahamowych demony zyskują jednoznacznie złą konotację jako upadli aniołowie w chrześcijaństwie, złe duchy w judaizmie czy zbuntowani dżinowie w islamie. W praktykach egzorcystycznych i legendach są to istoty związane z kuszeniem, chorobą i opętaniem. Czart to demon pochodzący ze słowiańskiego folkloru, często utożsamiany z diabłem, lecz posiadający własne, lokalne cechy. W opowieściach ludowych bywał mieszkańcem lasów, rozdroży, bagien lub podziemi, zawierający pakty z ludźmi, najczęściej za ich duszę, w zamian za bogactwo lub władzę. Jego rola w kulturze ludowej łączyła funkcję moralizatorską z elementami komizmu i grozy. Ifryt to istota z tradycji islamu i arabskiego folkloru, należąca do klasy dżinów, nadnaturalnych bytów stworzonych z ognia. W Koranie Ifryt pojawia się jako potężny duch, zdolny do przemieszczania się błyskawicznie między światami. W klasycznej literaturze arabskiej, jak baśnie z Tysiąca i Jednej Nocy, Ifryty są przedstawione jako potężne, często zbuntowane istoty zamieszkujące ruiny i pustynie, zdolne do manipulacji ludźmi, ale także podlegające magicznym więzom i rytuałom. W islamie nie są jednoznacznie złe, mają wolną wolę, podobnie jak ludzie. Diabeł to postać głęboko zakorzeniona w religii chrześcijańskiej i nie bez powodu w grze jest arcywrogiem aniołów. Wywodzi się z połączenia biblijnych opisów szatana, Lucyfera i smoków apokalipsy. W tekstach takich jak Kraj utracony Miltona czy boska komedia Dantego stał się ucieleśnieniem pychy, buntu i potępienia. W średniowiecznych systemach demonologicznych arcydiabły stanowią najwyższe rangi w hierarchii piekieł, często zarządzając legionami innych demonów i odpowiadając za konkretne grzechy, jak chociażby Belzebub za obżerstwo, czy Lucyfer za pychę. Kriganie pojawiają się w Might and Magic 7, ale nie jako główni antagoniści. W Iofolu znajduje się Kolonyzot, baza Xenofexa, lidera Krigan. Przetrzymuje on Rolanda i uratowanie go jest kluczowym elementem fabularnym, niezależnie od tego, czy gramy po dobrej czy złej stronie. Po zabiciu Xenofexa fabuła idzie dalej, a kosmici zostają bez lidera. W ostatnim dodatku do Heroes 3 Lucifer Krigan, tak bardzo oryginalnie, ma w śnie wizję, w którym jego świeżo stracony władca opowiada mu, co musi zrobić, by utworzyć ostrze Armagedonu. W trakcie fabuły dodatku królowa Katarzyna, król Roland oraz Żelliu walczą ramię w ramię, by powstrzymać Lucifera, zanim sprowadzi zagładę na Enrod. Tak kończy się historia Krigan, dlatego też w Might and Magic 8 nie uświadczymy ich. Jak wspominaliśmy w materiale o Nekropolii, jednostki z Inferno zostały połączone z frakcją szkieleciaków w Heroes 4. Nie mówiliśmy natomiast o tym, że zniszczenie Enrod przetrwało też kilku bohaterów. Fiona, Ignatius, Octavia, Kalch i Aiden. Inferno powraca w Heroes 5, dodając kilka ciekawych jednostek. Pozostaje też bardzo podobna do swojego pierwowzoru. Wracają impy, zbierające nadal manę. Rogate demony są nowością i świetnie nadają się do obrony. Piekielne ogary i cerbery, niezbyt żywotna, za to zadająca porządne obrażenia jednostka. Sukkubusy, jedyny strzelak, ale z ciekawą zdolnością do kontrataku z dystansu. Piekielne rumaki są silne, szybkie i w dodatku mają szansę na to, że przestraszą przeciwnika i ten zamiast im oddać, ucieknie. Czarty przeszły spory redesign, potrafią teraz rzucać zaklęcia, chociażby kule ognia. W dodatku w 5 są jednostką 6 poziomu. Diabły zachowały zdolność teleportacji, podobnie jak czarty stały się dużą jednostką.
W 6 kilka jednostek powraca, ale mamy też kilka świeżości. Impy znikają na rzecz maniaków z łańcuchami, Cerbery zostają jednostką 2. poziomu, Sukkuby też spadają o 1 poziom, a ich specjalna umiejętność została zmieniona w taki sposób, że teraz przeciwnik sam się układa przy okazji ataku. Kolejna nowa jednostka, reproduktorka i jej rozwinięcie Matka Roju. Atakują zasięgowo i mają wysysanie many podobnie do impów, lecz działa przy atakowaniu przeciwnika, nie podczas rzucania zaklęcia. Dręczyciel to ktoś, kto naoglądał się zdecydowanie za dużo Edwarda Nożycorękiego. Niszczyciele, odporne skurczybyki z możliwością tratowania. Czart powraca w miejsce diabła jako jednostka najwyższego poziomu. Olden Era ciekawie podchodzi do piekielnej frakcji. Jest prequelem serii z uniwersum starożytnych, dziejącym się stulecia przed Nocą Spadających Gwiazd. Dlatego wprowadzenie Krigan byłoby dużym błędem fabularnym. Zamiast tego wzięli osy, stwory pojawiające się tylko w rejonie Jadeim, jako jeden z rodzajów przeciwników i niczym profesor Atomus zamieszali. Osy, ogień i demoniczne kulty. Oto składniki, które wybrano do stworzenia roju. Frakcja oparta na spaczeniu żywych zwierząt posiada w swoim arsenale komary, szarańcze, szerszenie, modliszki, waurmy, riverów oraz królowe roju. Jesteśmy ciekawi, jak wpiszą się w szersze lore Starego Uniwersum. Jak widać, to miasto przebyło długą drogę, zarówno w designie, jak i w charakterze. Od klasycznych przedstawień jednostek po Hivemind. Dodatek nieoficjalny Hota stara się w miarę balansować te frakcje, chociaż nadal po zmianach nie należy do najłatwiejszych. Czy w Olden Era sytuacja się zmieni i będziemy mieć mocnego zawodnika na PvP? Jeśli dotarliście do końca, to serdeczne dzięki. Zrobienie tego materiału było piekielnie trudne, więc musimy skryć się w cieniu i zejść do podziemi. I opowiemy wam co nieco o lochu. W międzyczasie polecam wam obejrzeć poprzedni materiał, gdzie rozprawiamy się ze szkielecikami, a tymczasem do następnego.